Siemanko wszystkim, Piotr Wolf, Matkat Polska, witam Was kolejny raz na naszym kanale. Słuchajcie, tak jak obiecałem, kolejny materiał dotyczący metody na bojkę. Za chwileczkę wspólnie z Łukaszem ode mnie z ekipy umieścimy bojkę w łowisku. Pokażemy Wam, jak poprawnie umieszczać zestaw w łowisku, w jakiej kolejności należy to zrobić. Także za chwileczkę do mnie dołączy Łukasz, wypływamy, umieszczamy i mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Siemanko. Siemanko. Może podpłyń tutaj, Łukasz. To miejsce. Tutaj jest dobrze? Tu będzie dobrze. Ale jesteśmy w tej chwili na etapie szukania odpowiedniego miejsca, gdzie możemy postawić nasz zestaw, ale również naszą bojkę. Staramy się szukać z Łukaszem miejsc z wypłyceniami, czyli bojka będzie stała na wypłyceniu, a nasz zestaw będziemy odprowadzać na kant, na spadek dna. Można również to robić odwrotnie, czyli szukać głębszego miejsca, a odprowadzać nasz zestaw na miejsca płytsze. Jako że mamy w tej chwili jesień, postaramy się położyć nasz zestaw troszkę głębiej. Pierwszym elementem jest oczywiście przygotowanie bojki oraz obciążenia. Tu w tym wypadku, jak widzicie, mamy kotwicę, także zrzucam ją sobie do wody. Oczywiście pamiętajcie, ile macie sznura bądź liny i jaka jest głębokość naszego łowiska. Tu mamy około 2 metrów głębokości, w zupełności wystarczy. Myślę, że warto również wspomnieć o tym, żeby zostawiać tej liny ponad lustro wody troszeczkę więcej niż jest to wymagane. Czyli chodzi o to, żeby bojka nie przylegała sztywno do wody ze względu na to, że często są na rzekach wahania wody czy na zbiornikach zaporowych chociażby. Także lepiej zostawić sobie margines taki bezpieczeństwa, żeby w razie czego nie podniosło nam wszystkiego do góry, wiatr nam nie zniósł czy nurt. W tej chwili bojka już kotwica już jest na dnie. Zostawiam sobie około metra luzu, czyli pierwsza rzecz to jest oczywiście przepleść sznur przez bojkę. Tyle luzu nam wystarczy. Teraz oczywiście umieszczenie samego zestawu w wodzie. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest oczywiście umocowanie naszej przynęty, regulacja kołowrotka. I teraz, biorąc pod uwagę to, gdzie i jaka głębokość jest łowiska, my sami dobieramy głębokość poprzez ustawienie stoperka, który znajduje się nad spławikiem oraz samego spławika. Dlaczego? Dlatego, że sam stoper, który będzie stopował naszą zrywkę, on musi się znajdować na odpowiedniej odległości od samego spławika. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy i nasz quick snap zejdzie nam do spławika, ściągnie nam spławik poprzez naciągnięcie zestawu do naszego przyponu i nie będziemy łowić na głębokości, na której my chcemy sami łowić. Także mocuję sobie quick snapa na wysokości około 50 cm nad lustrem wody. Dlaczego? Dlatego, że wysokość bojki, czyli elementu, do którego będziemy się wiązać, ma około pół metra wysokości. Tutaj teraz za pomocą spławika odmierzam ewentualnie głębokość, na jakiej będę łowił. Z racji tego, że będziemy łowić na głębokości około 2,5 metra, przypon ma około metra długości, uważam w zupełności, że długość samego przyponu w zupełności wystarczy. Dlatego podpływamy teraz do samej bojki, montujemy zestaw i odpływamy do naszego stanowiska. No i dobra, pierwszą rzeczą oczywiście będzie zamocowanie zrywki. W jaki sposób to zrobić? Można to zrobić na kilka sposobów. Mi posłuży do tego oczywiście nasz spławik pomocny, czyli Adjusta Buoy Float. Mocuję sobie go do oczka, który jest w bojce, w ten sposób, czyli przeplatam. O, tak to wygląda. I teraz bardzo ważna i istotna kwestia, o której nikt z Was nie może zapomnieć, mianowicie odpowiednia odległość naszego sznurka od bojki. Nie możecie robić tego żyłką ze względu na to, że zestaw się z automatu rozciąga, jego rozciągliwość jest większa, dlatego musicie używać do tego sznurków, spławików pomocnych czy chociażby starej plecionki. Dlatego biorąc pod uwagę to, że nasz zestaw będzie około metr pod powierzchnią, musimy odpłynąć od naszej bojki minimum 1,5 metra. To jest taki zapas tego i że po prostu będziemy mieli świadomość tego, że nasz żywiec nie wejdzie w sznurek, który znajduje się teraz w tej chwili w wodzie od bojki. Czyli odmierzam sobie około 2 metrów, 1,5 metra
Odbojki to też jakby również ma znaczenie ta odległość od bojki, gdzie będziemy stawiać nasz zestaw. Biorąc pod uwagę to, że ja chcę, żeby stał na tym 2-metrowym blacie, nie potrzebuję odpłynąć od bojki jakoś bardzo daleko. Wyciągnąłem sobie odpowiednią ilość sznurka, blokuję. Tak to w tej chwili wygląda. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli zrywka. W ręku trzymam zrywkę o grubości 0,35 mm. Zrywka również nie może być zbyt gruba, ze względu na to, że jeżeli macie zbyt małe obciążenie na dnie do bojki, przy naciąganiu zestawu istnieje możliwość tego, że przyciągniecie cały zestaw łącznie z bojką do brzegu. Dlatego te zrywki raczej bym stosował troszkę cieńsze. Mocujemy do adiusty zrywkę. Tak się całość prezentuje. Wkładamy naszą przynętę razem ze spławikiem do wody i wracamy na brzeg. Ok, wróciliśmy na brzeg. Teraz należy umieścić wędzisko w podpórce. Jako że nie mamy podpórek brzegowych, umieścimy je oczywiście w łódce. I tutaj kilka zdań o tym oczywiście, w jaki sposób ten zestaw powinien być napięty. Zestaw umieszczamy w podpórce. Dokręcamy hamulec. Musimy tak napiąć zestaw, aby cała plecionka wyszła nam ponad wodę. Tak, to jest niezmiernie istotny element. Mamy gotowy zestaw. W tym momencie zakładamy sygnalizator i czekamy na branie. Jak sami widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Postawienie takiego zestawu we dwóch jest łatwiejsze, szybsze, szczególnie kiedy na wodzie panuje duży wiatr, spora fala, znosi nas z miejsca, w którym się wiążemy do bojki, dlatego warto robić to we dwóch. W kolejnym odcinku przejdziemy krok dalej, pokażemy Wam, jak łowić za przeszkodami wodnymi, za wyspami, za drzewami, również przy użyciu bojki. Także obserwujcie, subskrybujcie nasz kanał. Gdybyście mieli kolejny raz jakieś pytania, również piszcie w komentarzach. Z naszej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. I do Trzymajcie się zobaczenia. i na razie. Cześć.